tym odcinku przejadę się kolejką po jaskini Postojna. Zatrzymam się na najpiękniejszym kempingu, jaki widziałem w życiu. Wjadę na Großglockner, po czym wrócę do domu naraz, pokonując 1400 km. Wczorajsza naprawa układu chłodzenia nieźle mnie sponiewierała, więc wieczór spędziłem w barze aż do jego zamknięcia. Poszedłem spać wcześnie i spałem długo. Rano szybko zwinąłem cały mandżur, odpaliłem kawkę, a załadowany motocykl był gotowy do drogi. Tak się pali, że odjadę na tylnym kole. Niedaleko kempingu była wcześniej przeze mnie ominięta jaskinia Postojna, więc nastawiłem nawigację, która oznajmiła, że po 50 km będę na miejscu. To były górskie, szybkie kilometry, więc trasa była przyjemna. Problem z wyciekiem jakby zniknął, więc naprawa była skuteczna. Bilet do jaskini Postojna kupiony. Tani nie był, bo razem z parkingiem to 35 jednostek europejskiej waluty. Miejsce jest bardzo komercyjne, jest tu mnóstwo ludzi, zresztą sami możecie zobaczyć. Tak, jakieś tam wypasione miejscówki do jedzenia, ale wszystko dość dobrze zorganizowane. Nawet jak się tu jedzie, to znaki są na asfalcie namalowane, więc nie trzeba się gapić ciągle w nawigację, czy to już tu, czy to tu parking, czy nie. Trochę słabo, bo nie ma żadnej informacji dotyczącej kosztu parkingu dla motocykli. Zapytałem 4 osoby po drodze, nikt mi nie potrafił na to odpowiedzieć. Dopiero przy kasie, jak bilet kupowałem, to się okazało, że kosztuje dokładnie tyle samo, co dla samochodów. A jakby się uparł, to mógłbym sobie ominąć tą brameczkę, ale oczywiście chuliganem nie jestem. Przyjechałem, to zapłacę tyle, co potrzeba. Sam parking 6 euro na cały dzień. Już w kilku jaskiniach byłem, więc wiem, że jest tam dosyć zimno, więc się nie przebierałem za specjalnie. Jestem w motocyklowym opakowaniu oprócz kurtki. O, kolejka już stoi do wejścia. Przed samym wejściem, przed tymi schodami są wmurowane metalowe krążki, na których opisane są najważniejsze osoby dla konkretnych lat czy epizodów historii tego kraju. Mamy tu odkrywców, cesarzy itd. To jedyna jaskinia na świecie, którą można zwiedzać z wagonika prawie 4-kilometrowej podziemnej kolejki jaskiniowej. W Postojnej funkcjonuje też jedyny zlokalizowany na terenie jaskini urząd pocztowy, który otwarto już w 1899 roku. To w końcu także najdłuższa jaskinia turystyczna w Europie z systemem korytarzy o długości 24 km, którą wyposażono w instalację elektryczną w 1884 roku, czyli długie lata przed początkiem elektryfikacji, np. Londynu. Na końcu jaskini znajdziecie też akwarium ze zwierzęciem o nazwie odmieniec jaskiniowy. Można go obejrzeć również na ekranie telewizora. To coś pomiędzy jaszczurką a rybą. Kilka chwil później okaże się także, że można kupić maskotkę tego zwierzątka. Widziałem już diabelski młyn na dnie kopalni w Turdzie. Jaskinię udało mi się pokonać łodzią, a tu proszę bardzo pociągiem. Fajne miejsce, cena dosyć wysoka, ale chyba warta tego, żeby to zwiedzić. Na końcu jest sklep, słuchajcie, trochę jak w Ikei, musicie przejść przez wszystko, żeby wyjść i do tej kolejki z powrotem trafić. Hodują tam od 100 lat, jeżeli dobrze zrozumiałem, jakieś zwierzątko, które przypomina jaszczurko rybę, nie widzi i utrzymują je tam sztucznie, dając mu jedzenie. Można sobie je obejrzeć na telewizorku, który tutaj widzicie. No i wystarczy 30 metrów dalej przejść i można spróbować znaleźć ją w tym zbiorniku. Wokół tego zwierzątka jest tu zbudowany cały marketing, bo jak tylko wyjdziecie, to od razu okazuje się, że są maskotki z podobizną, magnesiki, generalnie wszystko. No i pomyślałem, że warto będzie zrobić taki prezent dla syna i taką jaszczurę mu kupić. Zapłaciłem za to 7 euro, więc nie jakoś tam mało, no ale tyle kasy na wyjazd jestem w stanie wydać, no to nie będę żałował.
na coś takiego. Dzieciom Adzie i żonie również coś kupiłem, żeby smutne nie były, że tata wyjechał i nic kurczę nie przywiózł ze sobą. Także sprawy związane z prezentami mam już załatwione. W sklepie można kupić jakiegoś różnego rodzaju minerały. Ja oczywiście przechodzę, nikt na to nie zwracam uwagi, ale pani z Meksyku, która rozmawiała z tą panią, która sprzedaje, powiedziała, że to jest cudowne i u nich w Meksyku takiego nie ma i ona aż do Europy musiała przyjechać, żeby coś takiego sobie nabyć. Tego dnia miałem jeszcze sporo czasu, więc postanowiłem go przeznaczyć na jazdę, ale chciałem nieco zboczyć z głównych dróg, więc mknąłem na zmianę raz całkiem dobrymi drogami, aby po chwili zjechać na kamieniste, górskie dróżki. Stopień trudności nie był jakiś wysoki, więc jadąc trochę wolniej, nawet dawałem radę. Kolega z pracy polecił mi kemping w miejscowości Ukans nad Jeziorem Bochińskim w sercu Trigławskiego Parku Narodowego, z którego uciekłem kilka dni temu przed deszczem. Z jaskini Postojna miałem tam 135 km. Muszę przyznać, że to, co zastałem na miejscu, przerosło moje oczekiwania. Ten kemping to jakiś kosmos. Sami zobaczcie, jakie są widoki praktycznie z samego namiotu. Raj na ziemi. Proszę Państwa, w różnych byłem miejscach i różnych kempingach na tym wyjeździe, ale to miejsce, w którym jestem teraz, to prawdziwy cesarz kempingów. Siedzę sobie, wziąłem napój alkoholowy. Kemping oferuje wszystko. Dosłownie wszystko. Towarzystwo innych osób, obiady, śniadania, bar, piekarnie, porządny węzeł sanitarny, piękne widoki. Można stąd ruszać na wędrówkę na najwyższy szczyt Słowenii, czyli Trigłav. Ale to już przedsięwzięcie na cały dzień. Kemping oferuje także wysoką kulturę, bo o 22:01 zrobiło się cichutko, mimo sporego oblężenia turystów. Poranek był rzeźki. Po złożeniu namiotu udałem się do piekarenki, a potem prosto na kawkę. Tanio nie jest za takiego croissancika €80, ale przynajmniej nie muszę nigdzie jeździć, sprawdzać, ani nic robić. Oczywiście poranek przywitał mnie deszczem, w nocy również padało, ale na szczęście jak wstałem i zacząłem się zwijać, no to deszcz przestał padać i generalnie wszystko jest całkiem suche, bo wczoraj było słonecznie i przez ten czas zdążyło wyschnąć. Na deser zostawiłem sobie niezrealizowane marzenie z zeszłego roku. Zapnij kask, bo zabiorę Cię w jedną z najbardziej malowniczych dróg motocyklowych w sercu Europy. Grossglockner-Hochhalpenstrasse. Trasa, która jest świętym gralem dla fanów jednośladów.
Obok trasy transfogerackiej, przełęczy Passo dello Stelvio i drogi Trolli to chyba najbardziej znana trasa widokowa w Europie. Czy najlepsza? Nie wiem. Zostawiam waszej ocenie. Korzystając z okazji, że byłem całkiem blisko, bo tylko 200 km od trasy widokowej Grossglockner, to postanowiłem trochę zboczyć i ją zaliczyć na tym wyjeździe, bo jak pamiętacie lub nie, oglądaliście lub nie, podczas austriackiego tripu nie udało się tego zrobić, bo po prostu była brzydka pogoda i trzeba było po prostu to odpuścić, bo wjazd był zamknięty. Także tak to wszystko wygląda, jak się wjedzie na górę. Robi wrażenie. Mam nadzieję, że trip wam się spodobał i się zainspirujecie tym, co ja zrobiłem. Polecam szczególnie kempingi, bo to zdecydowanie potania wyjazd. Zamiast płacić 100 euro za hotel, po prostu zapłacicie 20 zł za kemping. A, jeszcze się wróciłem, jak już się ubrałem i kasę założyłem, bo zapomniałem obsikać teren. Powrót do domu był piekielnie ciężki, bo przejechałem naraz prawie 1400 km i już pod koniec miałem naprawdę dość. Jeszcze rano, jak byłem w słoweńskim Ukancu, nie sądziłem, że zdecyduję się wrócić do domu. Często piszecie do mnie, że oglądając te filmy, wszystko wydaje się takie proste i bliskie. Tak właśnie jest. Potrzeba tylko trochę odwagi. Dziękuję i do zobaczenia na trasie i w następnych produkcjach. Hej! Moi drodzy, zrobiłem już dzisiaj jakieś 1000 km. Jest godzina, która 23 z kawałkiem, zaraz zobaczymy. No 23:33 nawet. Do domu zostało mi 3 godziny i 37 minut, jeszcze 361 km. Granicę przekraczałem, to było dokładnie 401 km i 4 godziny, więc będę w domu o 3:09. Wpiłem jeszcze podpinkę do spodni, bo jest mi zimno, kurczę blaszka. Niby jest tam 15 stopni czy ileś, ale jest mi chłodno. Jest 1:20, a zostało mi jeszcze 230 km. No Jezus, ale mi się nie chce. Jeszcze przejechałem stację na autostradzie, tak się zagapiłem i zafrankowałem za 20 litrów. Nigdy w życiu tyle mi tu nie weszło, więc przyjechałem tu na oparach. Muszę się jeszcze ubrać, bo jest mi zimno cały czas. Dobrze, to się ubieramy. Jest 3:33. Jestem na chacie. Honda stoi. KTM także. Czekajcie na podsumowanie. Do zobaczenia.